Cześć. Cześć. Witamy Was serdecznie. Ja jestem Arek, Ja jestem Iwona. a Wy jesteście na kanale Van Trip, na którym z tego oto Fiata Ducato L4 H3 budujemy kampera. Kończymy już budowę kampera. Kończymy budowę i w zasadzie zostały nam takie pierdółki, na które schodzi najwięcej czasu. Już w sumie drugi czy trzeci weekend robimy. I to są naprawdę takie bardzo drobne rzeczy, które nam zostały tu jeszcze do zrobienia. W dzisiejszym odcinku ja zajmę się wykończeniem części bagażowej, czyli muszę założyć lewą ścianę, obicie bagażnika plus zabudowę lewego nadkola. No i zainstalowanie jednego takiego sprytnego urządzonka, które doda nam jeszcze więcej luksusu do naszego kampera. Będziemy mieli, zobaczycie później. A Ty co robisz? Ja nadzoruję. Nie, żartuję. Ja oczywiście klasycznie maluję, szpachluję, maluję, lakieruję. No z tym to nigdy nie ma końca. Za każdym razem coś się pomaluje i jeszcze trzeba wyszpachlować i jeszcze trzeba wyszlifować. Na dzisiejszy dzień zorganizowałam sobie mini pędzeleczki, żeby właśnie poprawić te wszystkie takie błędy, które popełniłam wcześniej. Więc dzisiaj mam taką misterną robótkę, misterne malowanie. I jak wystarczy jeszcze nam czasu, to zabudujemy sobie drugi słupek z tyłu, czyli ten tylni przyczylnik w drzwiach od strony łóżka po lewej stronie, bo po prawej w poprzednim odcinku widzieliście, jak zrobiliśmy, a teraz będziemy sobie robili ten lewy. Ok, także co? My się zabieramy do pracy? Tak. A Was zapraszamy do oglądania. Oglądajcie. Zanim zaczniecie oglądać, to lajkujcie, komentujcie i subskrybujcie nasz kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. Zapraszamy do oglądania. Także słuchajcie, ten cały bałagan chcemy dzisiaj uporządkować. Kupiłem przewód paliwowy, więc będziemy wymieniali przewód od pompki, paliwowy od Webasta. Być może też tą pompkę wrzucimy sobie od razu pod samochód. No i jeszcze pokażę Wam, co w środku zrobiliśmy. Zrobione są już te wszystkie tutaj dodatkowe listewki maskujące. To już jest właśnie poszpachlowane i to jest to, co mówiłem, że Iwona będzie robiła, czyli trzeba to wszystko ładnie wyszlifować, pomalować. Te drzwiczki na dłuż mamy docięte. Płytę mamy na te drzwi, więc wszystkie przestrzenie, które są do zamknięcia w środku, będziemy mieli już zamknięte. To, co jeszcze zrobiłem, nie pokażę Wam tego, ale podłączyłem już baterię w prysznicu. Później jak ten cały śmietnik z tej szafki wyciągnę, to pokażę Wam, jak to jest od środka podłączone. Generalnie to jest zwykła bateria bidetowa, czyli ona ma swój taki dodatkowy przycisk do odkręcania, czyli nie wystarczy odkręcić tego tam, ale jeszcze trzeba tutaj puścić wodę. Służy do oszczędzania. Mamy jeszcze pomysł na ciepłą wodę. Będziemy dzisiaj ten pomysł montować i przez najbliższe tygodnie będziemy testowali i opowiemy Wam, jak to nam się sprawdza, ale do tego dojdziemy w dalszej części filmu. Tutaj widzicie, wszystkie przewody mam jeszcze długie, na razie ich nie obcinałem. W tą stronę idą do kuchni, są tam podłączone do kranu i do odpływu, tak żebyśmy tu mieli zimną wodę. Tutaj są podłączone też do kranu, zaraz jeszcze z góry tylko będę musiał je wyciągnąć. Będziemy je sobie docinali, ale to jak będziemy znali już dokładną wysokość tego, co potrzebujemy. Na razie idę dociąć Iwonie jedne drzwiczki jeszcze z przodu i będziemy zaraz działali dalej.
też szczeliłam babola z tego rozpędu. Tą szafkę tak samo zabejcowałam, a powinnam wymalować na szaro. Dobra, zostawiam tak, zobaczymy jak to będzie wyglądać. Proszę Państwa, rewolucja w naszym samochodzie. Uwaga, uwaga. Mamy ciepłą wodę. Ła, gorąca. Ała, poparzyłam się. Klejenie. Wykańczanie tutaj narożników. Szafka dolna pomalowana, zamknięta. Z drugiej strony kuchnia to samo. Tylko mam dylematy. Malowałam ten panel na szaro i nie wiem, czy mi się podoba. Zastanawiam się, żeby przemalować na ten jednak kolor. No nie wiem. Zorganizowałam sobie malutkie pędzeleczki. Dzisiaj jeszcze bym chciała zrobić te takie najbardziej misterną robotę. Domalować, poprawić. Zresztą kończy mi się już farba, więc nie mogę malować jeszcze raz, tylko właśnie zająć się tymi szczegółami, pięknikami. Tak, szafka pomalowana. Moje zadanie wykonane. Szafka pomalowana, zalakierowana, zamontowana. Kuchnia pomalowana, zalakierowana, zamontowana. Jeszcze muszę dzisiaj tak na pewno zmierzyć podłogę. To będzie ostatni etap. Coś jeszcze miałam zrobić. Miałam liczny plan i zapomniałam. Jednak wszystko trzeba zapisywać, zwłaszcza już w takim wieku. No. Tak czy siak wykończeniówka trwa. Ale najważniejsza informacja jest taka, że mamy ciepłą wodę. I to mnie cieszy najbardziej. Za chwilę będzie wykończone łóżko. Czyli budowa dobiega końca. Ale to weź mi wytłumacz. To będzie tak. Jeżeli wodę nagrzejemy, załóżmy do 80 stopni, to jak ja wymieszam to z zimną wodą, to będę miała 2 razy więcej wody? Czy po prostu tylko te 10 litrów nagrzanej wody teoretycznie więcej, bo woda, którą mamy w zbiorniku i tak ma więcej niż 0 stopni. Więc z 30 i 40 litrów takiej wody akurat do mycia będzie z jednego zbiornika. A co było najtrudniejsze dla Ciebie w tej budowie? Z wszystkiego? No. Chyba elektryka. Tak? Znaczy najtrudniejsze. Nie najtrudniejsze, tylko najwięcej szukania informacji, żeby dojść do tego, jak to zrobić porządnie i dobrze. Ale sama konstrukcja już nie była taka skomplikowana. Jak już się wszystko wie, to wtedy szybciutko wszystko idzie. A z czego jesteś dumny najbardziej? Z jakiej roboty? Wszystkiego. No głupie pytanie w sumie to było. Jesień już mamy. Piękną jarzębinę. I piękną jarzębinę. Z tyłu zobacz. No i to jest to. I teraz tutaj wyżej po prostu chcę osobną taką przykręcić, nie? Mamy narożnik
Połowicznie mamy narożnik. Połowicznie. Połowicznie, ale... Ja jeszcze do pomalowania tą belkę na biało. Coś jeszcze na biało miałam malować. A, tam na górze sobie przemaluję, bo jest tak nieładnie. I słuchajcie, znowu się nie wyrabiamy z czasem, czyli wszystkiego, co chcieliśmy zrobić i pokazać wam w tym odcinku, nie pokażemy, ale tak. Mamy zrobioną zabudowę już bagażnika, czyli cała ta płyta jest tutaj przykręcona. Mamy zabudowę nadkola. No i to, co mówiłem, mamy boiler na ciepłą wodę. Jest to zwykły podgrzewacz 1200 W, a kupiliśmy go tylko i wyłącznie dlatego, że w Castoramie była przecena na 200 zł. Więc głupio było nie wziąć. Kupiliśmy, podłączyliśmy i generalnie nawet w taką pogodę jak dzisiaj jest, zobaczcie, słońca nie za wiele, same chmury dookoła, a podgrzał nam pięknie wodę, akumulator praktycznie w ogóle nie spadł i co ważniejsze, wczoraj też sobie podgrzaliśmy tą wodę i do dzisiaj ona jeszcze była w środku gorąca, także bardzo dobra izolacja, więc myślę, że tak w ciągu dnia nam się będzie sprawdzała. Jak będzie słoneczko, będziemy mieli ciepłą wodę, chociaż tyle dobrze mieliśmy w ogóle jej nie mieć, a jak nie będzie słońca, to będziemy grzali w grzejniku. W czajniku, nie w grzejniku. Następna rzecz, jaką zrobiliśmy, to zabudowa drugiej części naszego słupka z tyłu. No niestety muszę tutaj to zrobić na dwie części, czyli tą górną będę musiał zabudować osobno, a to przez to, że tutaj taki dzyndzel mi wystaje i nie mógłbym po prostu jednej płyty tutaj dać w jednym poziomie, tak żeby to fajnie wszystko poukrywać. Więc mamy to w ten sposób zrobione, ten dół jest zrobiony, górę jeszcze zrobimy. I teraz jak sobie to przedzieliłem tak na pół, to tak sobie myślę, czy tu nie zrobić jakiejś takiej półeczki. Półeczki z rantem, która od tej strony będzie można sobie coś zawsze jeszcze tutaj odłożyć. Czyli półka tak na tej wysokości. Dlaczego? No to mamy przestrzeń, która jest zmarnowana, do niczego nie wykorzystywana. No tak, ale w nogach. Ona jest nad szafką, u góry. Od przodu ona nie będzie w ogóle widoczna. A zawsze będzie można coś postawić, czy butelkę z wodą, czy cokolwiek innego. Bo to naprawdę wysoka, duża półka tutaj nam wyjdzie. A, w ten sposób myślałam. No zobaczymy. Jeszcze to przedyskutujemy, ale A, zobaczcie, wydaje mi się, że fajnie. Podgrzewacz to jest coś takiego. Możecie sobie popatrzeć, jakie to ma parametry. Ariston Blue Evo 10R. R. Tam jest tu jest nazwa. Tu macie nazwę i no tak jak mówię, przecena z 498 na 200. Niebywała okazja. Czyli głupio byłoby nie kupić. Także no zobaczymy. Będziemy testowali sobie tą ciepłą wodę. Na razie no tak jak mówię, na razie jest. Przy takiej mocno pogodzie, ciepła. nawet jak dzisiaj, tym bardziej, że jak ta woda się podgrzała, przetwornicę mam cały czas włączoną i ani razu jeszcze nie włączył mi się znowuż ten podgrzewacz, czyli cały czas trzyma tą temperaturę. Więc to jest fajne, że to chodzi. No muszę tu jeszcze gniazdka poprzeciągać kable, jakoś go zamocować tutaj, ale no na razie będziemy sobie z nim jeździli. Jakoś tam tą ciepłą wodę czasami będziemy mieli, czasami nie. Zobaczymy. Damy wam znać, jak to nam się sprawdza. No trzeba jakby przetestować najpierw. Czyli tą część bagażową mamy praktycznie, że skończoną. Tylko jeszcze właśnie te szuflady muszę dopracować i zamontować ten podgrzewacz. Ja zrobiłam swoją. No, ja zrobiłam swoje, czyli pomalowałam, zalakierowałam i mamy zamontowane. Szafka. Jeszcze a propos tej szafki, to otwórz na chwileczkę. No. To widzicie, tam z tyłu mam jeszcze prześwit do tyłu. Tutaj jest luźna rura od Webasta, ta rura. No muszę kupić dłuższe, bo ten właśnie kawałeczek będzie szedł tutaj do łazienki, żeby nam łazienkę jeszcze ocieplać. Więc na razie to luźno jest, z tyłu sobie tylko zabudujemy, żeby tu nie było prześwitu i ta szafeczka będzie już wykończona. No i tu mamy szafkę skończoną, też pomalowałam, zalakierowałam i jest zamontowane. Plus ten panel. No cały czas tak myślimy z tym panelem, czy ten kolor szary zostawić, czy będziemy to robić też w kolorze drewna. No na razie też nie potrafię, jak to ogarniemy, ładnie posprzątamy, to wtedy sobie zobaczymy, jak to wszystko zrobić. No w każdym bądź razie
No mi się podoba, ja bym zostawił szary, bo jest pomysł, żeby to zrobić na biało, ale biały chyba jeszcze bardziej by się tu świecił. W kolorze tego drewna. No to jest bardziej skomplikowane, bo musimy ten cały panel wymienić. Ale to zobacz, jakbyśmy tu tak. przykleili trójeczkę. No ja możemy to w ten sposób zrobić. No w każdym bądź razie to na razie jest, działa, funkcjonuje. Uchwyty do przykręcania. Czyli słuchajcie, bo zobaczcie jeszcze jak od środka wygląda ten panel tutaj. To co wam pokazywałem przed chwileczką tam z tyłu, nie? To mamy już po tej stronie tak wykończone, po drugiej stronie, przepraszam za bałagan, ale no po prostu nie mam czasu, a dzisiaj musicie o 20 ten film obejrzeć. A jest godzina która? A, nawet nie wiemy, która jest godzina. 16:10. 16:10, czyli mało czasu. O 20:00 na YouTubie będzie jeszcze taki burdelik na filmie, ale jak chcecie zobaczyć, ja ładnie posprzątam i wystawię foty na Instagramie. Zapraszamy na Instagrama. No zobaczymy, no na razie musimy to właśnie sobie... No generalnie słuchajcie, cały ten środek mamy już to, co nam jeszcze zostało do zrobienia. Podsumujmy. Łazienka. Łazienkę musimy jakąś gumą w płynie całą wymalować i będziemy kładli wykładzinę. Brudzika też nie montujemy, też na dole będzie wykładzina. To jest jeżeli chodzi o łazienkę. Z elektryki nam zostało praktycznie już tylko założenie różnicówki. Dzięki za komentarze pod ostatnim filmem, które mi wytłumaczyły, że ta różnicówka się przydaje i powinna być zamontowana, więc będziemy ją montować. Oprócz tego... Nie, no w tej części to tak, wykończyć okno. No i wykończyć okno, ale tutaj muszę skombinować gdzieś pleksi, nie pleksi, tylko poliwęglan jakiś cieniutki i przeźroczysty, bo mam w tej chwili, ale brązowy i poza tym gruby piątkę. On za dużo zabiera światła i jest za ciężki, więc nie będziemy go montowali. No muszę skombinować jakieś takie 2 kawałki cieńszego poliwęglanu. Tu praktycznie mamy zrobiony. Tutaj nam zostało tylko już u góry to, co stąd nie widać, czyli no opartego mogłoby tak zostać, ale żeby to fajnie wyglądało też od strony bagażnika, to jeszcze tą górną część będziemy musieli ładnie wykończyć. I to będziemy mieli zrobione. No te deseczki tu poszpachlować troszeczkę, pomalować. I to będzie koniec. W zasadzie to tak coraz mniej nam zostało. Ale już mamy, zobaczcie, mamy drzwi obić. Mamy już pilśnie. Mamy pilśnia, płyta pilśniowa. No, płytę tak, mamy płytę pilśniową laminowaną na biało, więc możemy jeszcze te dolne kawałki, ja już sobie to zrobię, ale to później, jak już wy będziecie oglądali film, ja będę właśnie przykręcał te kawałeczki. No i tak, tu półeczki mamy i musimy jeszcze zamontować półeczki tutaj. Mamy na razie przegrody, tak jak wam mówiłem wcześniej, te szafki będą podzielone tak jakby na 2 szafki, tak jak są drzwiczki i tylko musimy zrobić półki. Mam jeszcze kawałki 4, ale 4 jest za cienka, te półeczki by się nam uginały tutaj, więc muszę albo z 6 to zrobić, albo z 10, a myślę, że jeszcze 1 10 taką grubszą kupimy, żeby już sobie właśnie porobić te wszystkie rzeczy. Ja bym chciała jeszcze światło po podłodze. Znaczy pod no szafkami. to jest taki pierdółek na końcu. Ale to też jeszcze nas czeka do zrobienia. Ok, słuchajcie, to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. No nie udało nam się zrobić wszystkiego, co chcieliśmy zrobić, ale to nigdy się nie udaje. Z reguły mamy jakiś plan, a z tego planu połowę udaje nam się zrealizować. Ale chodzi o to, żeby to wszystko zrobić dobrze, fajnie, ładnie i żeby to wszystko było funkcjonalne. No, to jest najważniejsze. No. Także my wam bardzo dziękujemy za oglądanie. Za dziś dziękujemy. Dzięki, że dotrwaliście do końca. Pamiętajcie o subskrypcjach, łapkach w górę i komentarzach. Pamiętajcie, że bardzo pomaga nam to w rozwoju kanału, więc no dla was to nie jest, to jest chwila. Nie krępujcie się, subskrybujcie. Ok, dobra. Także co? Do następnego odcinka. Cześć, trzymajcie się. Pa! Pozdrawiamy.